Witam Państwa w dzisiejszym vlogu podróż do Dumaguete. Ale tylko na jeden dzień, jeżeli uda się ogarnąć bilety. Jedziemy kupować materiały, wybierać płytki do łazienki i tego typu sprawy. Jedziemy multicabem, jest godzina 6 za 2 minuty. Także ruszajmy w drogę. Już jestem w porcie. Ernestina jak zwykle musiała wysiąść, pasażer pieszy. Czekamy na załadunek. Godzina 5:21. 35 minut do odpłynięcia z Siquijor. Kwestia już zaparkowana. Będziemy jednymi z pierwszych do wyjazdu z łódki. Staje dzień. Lista na wypadek wypadku. Żeby było w wiadomościach, że obywatel Polski. Trzeba uważać na głowę. No i jesteśmy na pokładzie. Good morning. Hi, good morning. Huh? I said good morning to Captain. Captain Hook. Godzina 8:05. Dumaguete. No i żeby się udało wszystko ogarnąć w jeden dzień i wrócić. Najpóźniej o 18 jest prom powrotny. Cena 1500 peso za samochód 2 osoby. Asaka Bay. Winds go around. Dopiero teraz to zauważyłem, ale jak na sobie siedzi pan na górze, a drugi leży na chłodni. Tak sobie podróżowali. Te krzesła na górze na statku są tak niewygodne na tym promie, że nie dziwię się, że lepiej leżeć na płaskim na chłodni niż siedzieć na tych krzesłach. Tu już samochód odpalili, ciężarówkę. Na potrzeby klimatyzacji pewnie. Będziemy zjeżdżać, myślę, że dosłownie za 5 minut. Po długich naradach udało się coś ustalić. Płytki wybrane, kibelek wybrany, zlew z szafką wiszącą i lustrem upatrzony. Tylko muszę zmierzyć, czy to duże lustro wejdzie pod okienko, które jest w miejscu, gdzie zlew jest przeznaczony, bo tam jest jeszcze okienko takie na górze podłużne. Karton z Norwegii już kilka dni temu był w Manili, gotowy do przeładunku. Także też niedługo powinien przyjechać na Siquijor z piłą do płytek, z membraną i z innymi rzeczami. Zobaczymy, jak zaraz spakujemy to na samochód, ile będzie miejsca, bo może jeszcze dzisiaj weźmiemy ze sobą zbiornik na wodę. 1500 litrów na ten moment. Powinno wystarczyć na teraz. A jeżeli w przyszłości okazałoby się, że to jest za mało, to się po prostu dokupi drugi 1000 albo 1500 obok i się je połączy. Zrobi się z nich jeden układ i wtedy już na pewno świat wody wystarczy. Nigdy w życiu samemu nie robiłem całej łazienki w płytkach. Zdarzało się robić podłogę, ścianę, ale całą łazienkę pierwszy raz, bo nie jestem płytkarzem. Także będzie trochę zabawy. Nie zostawiłem sobie bardzo dużego marginesu błędów. Nie nakupowałem płytek nie wiadomo ile więcej niż to, co potrzeba. Raptem o kilka sztuk więcej, jakby gdzieś na pile coś strzeliło i tak dalej. Także bądźmy dobrej myśli, że wszystko się ładnie uda. No ale to zobaczymy dopiero za jakiś czas.
Teraz czekamy na to, aż przygotują płytki. Spakujemy to na samochód, zobaczymy jak wyglądamy z miejscem i jeżeli dojdę do wniosku, że mamy miejsca, to wrzucimy jeszcze ten zbiornik 1500 litrów, bo jeszcze mamy 2 rowery do wzięcia, ewentualnie dzisiaj nasze. No jakieś tam głupoty z domu. Ale wygląda na to, że na spokoju sobie poradzimy, żeby dzisiaj wrócić na Sikihor. Jeżeli tylko będą bilety na prom, to jeszcze dzisiaj wracamy na Sikihor. Trochę rureczek, żeby zacząć się bawić z hydrauliką, z podłączeniami tego wszystkiego do domu. No ale prawda też jest taka, że zanim zacznę ustawiać zbiornik i podłączyć całą hydraulikę, to powinienem co najmniej jedną ścianę z zewnątrz otynkować, tam gdzie docelowo ten zbiornik ma stać, poza bryłą domu. Jest takie jedno miejsce, gdzie on będzie cały czas w cieniu stał. No ale też rozmawiałem z Mateuszem, który tutaj mieszka na Sikihorze ponad 3 lata i ma więcej doświadczenia. On mi zarekomendował, na jaki zbiornik się zdecydować, że to nie może być zbiornik ze stali nierdzewnej, by się nagrzewał, że będzie zupa w środku. Więc kupimy to, co Mateusz zarekomendował. Otynkujemy ścianę. Przygotujemy miejsce pod ten zbiornik. I wtedy zaczniemy podłączać wszystkie wyjścia, które są niezbędne do prysznica, do kranu, do łazienki, do toalety, do kibelka, do kuchni. No i zostawić jeszcze na przyszłość możliwość od kuchni, od kranu wypuści się rurę trochę dalej, którą się zaślepi, żeby był w przyszłości, jak rozbierzemy już tą strukturę, która stoi na plaży, która się tam zawala w morze, żeby był też na zewnątrz jeden prysznic taki zewnętrzny po kąpieli w morzu, można się było pukać na zewnątrz na tarasie. I to na razie tyle. Trzeba jeszcze zamówić pompę ciśnieniową z internetu, która będzie robiła odpowiednie ciśnienie w rurach do tego zbiornika. Trzeba będzie do niej pociągnąć też elektrykę na zewnątrz. No i w przyszłości trzeba będzie jeszcze więcej hydrauliki zrobić, trzeba będzie wszystko popodłączać. Jak już będziemy robić remont drugiego piętra, to na drugim piętrze też ma być łazienka dla gości. No i te dwie nieszczęsne łazienki w tym budynku, co się awanturujemy z wykonawcą. Jak się zrobi dach normalny z panelami solarnymi, mam nadzieję, że w przyszłym roku już się to stanie, to też zrobi się system rynnowy, który będzie zbierał wodę deszczową do zbiorników. I wydaje mi się, że w świat. Chociaż tak jak Wam wspominałem w zeszłym roku, u nas na Sikihorze mamy jakby 2 podpięcia do wody. Jedna woda, za którą płacimy, jest normalnie licznik, ale ona jest cały czas teraz zamknięta. A druga to jest darmowe źródło i z darmowego źródła idzie woda, więc z darmowego źródła będziemy nabijać zbiornik. A z tej, co się płaci, po prostu będziemy starać się nie korzystać, bo jeżeli w tym roku jest bardzo dobre ciśnienie w tej darmowej wodzie, cały czas z niej korzystamy i nie było takich przerw w dostawie, że nagle woda nie leci, to będziemy starali się korzystać tylko z tej darmowej wody, bo po co płacić za wodę, skoro jest to darmowe źródło. Jest godzina za 10:11, bardzo dobry czas. Jak uda nam się wyjechać stąd, to może od razu pojedziemy do portu i zarezerwujemy bilet powrotny. Myślę, że najlepiej na godzinie 6 jechać sobie wieczorem, w nocy, być około 20 w Sikihor i o 21, 21:30 byśmy byli wtedy u nas w domu w Lazji. Ale to zobaczymy. Now you are smiling, not shouting. Let's go! Tell them what you want to do. You want to go because it's warm. Gorąco, Ernestin. Pięknie po cygańsku spakowani. Płytki, koło zapasowe, kibelek, klej do płytek, zbiornik. Trochę rureczków. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Za samą dostawę zbiornika na Sikihor, z tego co mówił Mateusz, 1 peso za 1 litr liczone, czyli 1500 peso za dostawę zbiornika. Tyle zapłaciliśmy dzisiaj za bilet w jedną stronę. A jeszcze do tego dochodzą płytki, klej. Także wydaje mi się, że opłaca się wycieczka. No i poza tym można sobie to wybrać na miejscu. A wiadomo jak to jest z wybieraniem płytek z kobietą, prawda? Jeżeli chodzi o kolor. Wybrała sobie Ernestine płytki, przy kasie na kasie jest wbite, że jakiś tam wzór szare.
Teraz mówię, że one nie miały być szare, one miały być różowe. No i otwierają kartony, no i one są szare, tylko z takim różowym, jakby marmurowym efektem. Zobaczycie kiedyś, jak już je będę układał. Dobra, jedziemy w drogę dalej. Znacie ten dom, przyjechaliśmy jeszcze do cioci 1. Mój rower jest spakowany. To jest, proszę Państwa, sztuka feng shui, jeżeli chodzi o załadunek. No ale sami musicie powiedzieć, że nawet zważając na prawo europejskie, nic nie wystaje poza obrys samochodu. Także w Europie też by to przeszło, też bym mógł się tłumaczyć, jakby mnie zatrzymali. Jedziemy, zobaczymy, czy wszystko dowieziemy. Jedziemy na prom, łapać bilety. Jako że płyniemy późno, drugi raz tu jesteśmy, wchodzi taki standard, zwyczaj. Bubble tea, ale dzisiaj wjeżdża sobie kawa na zimno i kawa na ciepło, bo jest nieśpiąca. Musimy wstać już 3:30 rano dzisiaj. Tak sobie myślałem i generalnie. How much did we spend in CD Hardware? 50 watt? 51? 10,000 kroner or less? Kroner? Poniżej 10 000 koron wydaliśmy dzisiaj na płytki, na zbiornik. Zbiornik kosztował 20 000 peso, 1500 litra. No ale no to mam 51 000 w materiale, do tego rowery. No to można co najmniej przyjąć, że wartość samochodu z tym, co jest na nim załadowane, wzrosła o 50%. O. Jest godzina 5, za godzinę odpływa prom, wypijemy sobie kawkę na spokojnie. Ale nie widać z tą maszyny, no ale tam za maszynami kawałek, nie wiem ile jest kilometrów stąd. Kilometr, półtora, może 2 do portu. Wzdłuż morza się po prostu jedzie. No i koło 20 będziemy na Sykichorze. I potem jeszcze godzina drogi. Zobaczymy, jak Multicab sobie będzie radził pod górki, bo no jest trochę ciężaru. Samych płytek jest koło 30 paczek. 10 worków kleju. No i to główne obciążenie, no bo zbiornik na wodę no to jest pusty. Jak nie będzie padało, to będzie pusty, bo otwarte ma wieko od góry, żeby nie zwiało wieka. I lepiej, żeby nie padało, bo tak samo worki z klejem do płytek zamokną. Także lepiej, żeby nie padało. Nic, wypijamy kawę i jedziemy dalej. Godzina za 20, prawie za 25, 6. Wjechaliśmy na prom. Jak te chłopaki, co tu robią załadunek, zobaczyli Multicaba, to się zastanawiali się, nie powinienem na wagę dodatkowo wjechać. Nie to, że jakaś dopłata czy coś, no tylko kupuje się bilet dla mojego samochodu. I wiadomo, tak na całym świecie, jak jest jakiś większy ładunek w samochodzie, no to powinno być to jakoś znaczone, żeby była ta równowaga na statku jakoś zbalansowana, zachowana. A Multicab się waży trochę więcej niż zwykle. Nie to, że bardzo dużo. No ale złapali się za głowę. Jak jechaliśmy przez Dumaguetę, to pod białym barem, gdzie siedzą Amerykanie, pod sports bar, też się patrzyli na nas z podziwem, jak my jedziemy spakowani. No ale udało się. I te dwa nieszczęsne rowery na górę wrzucone. Jak stałem pod łódką, pod rampą, podszedł do mnie facet białym. No i zaczął gadkę, że o, rowery masz na Sykichor, ja już będziesz na rowerze na Sykichorze. Ja mówię, no że mieszkam na Sykichorze, no to biorę rowery na Sykichor, będziemy jeździć z żoną. Okazało się, że no emeryt, nie da się ukryć, wiek emerytalny na pewno, bo starszy pan z Niemiec, Frank. No jak widzicie, wieko otwarte, także żeby nam nie padało na Sykichorze. Żeby na Sykichorze mi nie padało tylko. Odbijemy od brzegu, 2 godzinki i jesteśmy. No i znowu opuszczamy Dumaguetę i wracamy do domu. Z tyłu mamy Dumaguetę, a z przodu mamy Sykichor.
po powrocie muszę trochę rzeczy rozładować z samochodu, w razie jakby w nocy padało. No ale co, zrobi się to. Trochę też zmęczony jestem, niedospany, bo mówię, wstaliśmy bardzo wcześnie, nie spałem w ogóle w dzień. Ja wstałem chwilę po 3:00, żeby jeszcze wyjść z psami. I cały dzień w locie, ale udało się załatwić to, po co jechaliśmy. Samochód jest załadowany na maksa, także nie jest to pusty przelot. I niebawem można zaczynać bawić się z remontem. Sprawdziłem też drzwi w sklepie, ile drzwi w sklepie kosztują z futrynami i zobaczymy, na który wariant się zdecydujemy. Czy będziemy robić je u stolarza, którego widzieliście w innym vlogu na Sygihorze, czy zdecydujemy się po prostu na masówkę. No jest połowę taniej ze sklepu niż od stolarza na zamówienie, ale to wiadomo, zawsze wyrób ręczny jest po prostu droższy. Tyle, że po ciemku będziemy jechać, ale może to i lepiej, mniejszy tłok na drogę. I proszę Państwa, znowu jesteśmy w domu, znowu na Sigihor. Oj, panienka jest zmęczona mocno. Spała trochę na promie, a nic. Cygański tabu. W jakim eleganckim stanie samochód. Bardzo elegancki.
Jak wiecie, w zeszłym roku miałem dość spore przejścia z multicabem. Udało się z Dumagetę przywieźć worek jedzenia dla psów 20-kilowy albo 25 kg, nie wiem. Wczoraj wieczorem się nagrałem tego, bo ciemno jak jechaliśmy. Trzeba jeszcze płytki z multicabu zrzucić. Trzeba zrzucić zbiornik. Zbiornik docelowo, proszę Państwa, będzie sobie stał tutaj. To będzie miejsce takie, nazwaliśmy to pomieszczenie gospodarcze, nie wiem, area gospodarcza. Będzie sobie stał zbiornik z wodą. Tutaj będzie w przyszłości trzeba wykopać kolejny zbiornik, septic tank do łazienki, która będzie na górze, ale to nie ma stresu w tym roku. Także trzeba trochę wyczyścić, trzeba otynkować tą ścianę, otynkować ścianę z drugiej strony od kuchni. Tutaj front musimy na razie jeszcze zostawić, bo jest ta struktura. Płytki będzie trzeba zrzucić. Tu się je na razie ułoży. Klej do płytek, fugi, kibelek, trochę rurków, rureczków. No i w zeszłym roku były przejścia z multicabem. Pamiętacie, 2 razy była uszczelka pod gwoźdzą wymieniana. Zagrzał się silnik, chłodnica była wymieniana. No był ciężki wczoraj. Jak podjechałem pod prąd, jak zobaczyli jak jestem załadowany, widzieliście na filmie przecież. Tu rowery, tu wszystko załadowane, nawet nie pod dach, tylko jeszcze na dachu leżało. No i są jeden podjazd nie stromy, ale taki bardzo długi przy Balete Tree, a drugi tutaj obok nas krótki, ale bardzo stromy. I jak sobie multicab z tym poradzi? Jeszcze nie sprawdzałem dzisiaj oleju i płynu w chłodnicy. No ale wczoraj kochane autko dało sobie radę, dowiozło nas elegancko. Tam gdzie mu było ciężko, napęd na 4 zapięty i no i wczłapaliśmy się. Zbiornik 1500 litrów, 19 000 peso. Trzeba zamówić jeszcze pompę ciśnieniową do niego z internetu. Trzeba otynkować tą ścianę. Trzeba zbudować mu taki fundament, prostą bazę po prostu, żeby stał na równym, bo jak nie będzie stał na równym, to jest plastikowe, to może się odkształcać, wiadomo. No i potem trzeba wyprowadzić z niego rurkę, zawór, pompa i z pompy rozprowadzać całą instalację. A instalacja musi wyglądać następująco. Czyli zbiornik będzie stał tam. Tutaj zlew. Tutaj w rogu trzeba wpuścić rurkę, żeby było woda do kibelka. No i do tej słuchawki, co się podmywasz na Filipinach. Obmywasz, podmywasz. Tutaj mamy prysznic. Tam gdzie jest okno, tam gdzie są rurki te tymczasowe, tam jest zlew w kuchni. No jeszcze jedną rurkę puszczę tutaj dookoła, taki wianuszek dookoła, tam na front, którą po prostu zaślepię, tak jak wspominałem chyba już na ten moment, i dopiero jak struktura będzie rozebrana, to zrobi się tam też zewnętrzny prysznic na tarasie, żeby po wyjściu z morza można było się komfortowo opłukać w słodkiej wodzie. Zrobimy dach. Ja optuję cały czas za pomysłem, Hennessy chciałaby zostawić te wypusty. Ja optuję z pomysłem, żeby się tego pozbyć. Zawsze z tym jest problem, żeby to ładnie jakoś obrobić w środku, żeby spasować kąty i tak dalej. Jeżeli zrobi się jakiś sufit, i tak dach będzie wyniesiony w górę, więc będzie tutaj miejsce na normalne okno. A potem trzeba będzie jeszcze zrobić system rynnowy, który zbierał wodę i tak samo prowadził do zbiorników na wodę. Na ten moment 1500 litrów myślę, że wystarczy w świat. Jak dojdą nam te dwie łazienki i łazienka na górze, dokupi się drugi 1500 litrów, połączy się w jeden obwód, albo się je po prostu rozdzieli. Nie wiem, nie myślałem jeszcze o tym. Zobaczymy. To jest jeszcze
Melodia przyszłości, wiecie. Nie myśli się o zbyt wielu rzeczach naraz. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wycieczkę do Dumaguete. Jest teraz następny dzień rano. O, ta inspekcja. Inspekcja. Jest jakaś otwarta paczka? Nie ma otwartej paczki. No to na podłogę. Takie białe, pomaziane. A na ściany takie trochę bardziej szare z efektem marmuru. Jest chwilę po godzinie 8. Jadę do piekarni po jakieś pieczywo świeże. I w tym miejscu dokleję fragment, który nagrywałem wcześniej, na początku tego roku, jako taki bonus, a którego nie zamieściłem w żadnym vlogu, po prostu były krótkie nagrywki z jakiegoś tam konkretnego dnia. To było po nowym roku. Jak już kuchnia Ernestin i siostry catering zrealizował ten najbardziej gorący okres, największe zamówienia i można było odpocząć, nie pamiętam dokładnie którego dnia to było, ale może się to pojawi w tym filmie. Pojechaliśmy wszyscy razem z naszym kucharzem, z Makim, robić grilla u cioci 1 z nachos, skate. Chłopaki się napili, jak wiecie, ja nie piję alkoholu, teraz już ponad 2 tygodnie. Była miła atmosfera przy grillu, przy piwku, kto pił, przy basenie. Dobrze. Zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach, życie na Siquijorze. Rybacy wrócili z ryb od rana. I gdzie one są? Good morning, mama. Gdzie one są? A już są gdzieś schowane. A tutaj są. Rybacy wrócili z ryb rano. I są świeże rybki. Mama będzie smażyć rybki. Dobra, jedziemy. Vitamins. I 1 stycznia zakończony, wszystkie dostawy dostarczone. Koniec całej tej gorączki. O, jest z nami Maki, Ernestin, Jeff, Kate, Szesie, Mama Emi. Ja edytuję, walczę z prawami autorskimi. Chłopaki się relaksują. Za chwilę rozpalamy grilla. I tak to leci. I tak to leci. Ale są kąpielówki, także zaraz dajemy nura do basenu. Kapoy na siya. I tak to tutaj leci właśnie. O, kółko plotkar Marites Circle. Grillujący. A pan biznesmen chodzi i załatwia biznesy. Hi guys, welcome to my vlog. Chingwalay Shinke at Shinshopo. Hi vlog, Sin welcome to my Shishi. vlog. You speak Shin Polish? Shinsha. Shiva Shinishi. Almost. My name is Maki, nazywam się Maki. Na Maki Shinamo Shini. Nazywam się Maki. Ajinomoto. Ajinomoto. The power of cooking. Za późno kamerka wyciągnięta. Jesteśmy po modlitwie przed posiłkiem jak zawsze. O, Maki jeszcze siedzi prosto. Hi Black. Hi vlog, welcome Hi, Black. to you guys. Hello, Germany. Hi vlog, we have rice. Germany. We
have rice, we have Lo, sinuba, palit and na ni- kinilaw. Okay nila. Miyat, ambis ang kinilaw kaya ako ipag... Bawal makaani, di ba? Dobra, Shit, poradzie. hulma ko sa kinilaw kaya I'll show you okay. sa vlog. Mga araw, di ba? Sus. Yeah, this is Wait, I'll show you. This is kinilaw. Kinilaw. Raw fish. And this is chicharon with raw fish Chicharon baboy. and baboy. So yummy. Wala na si Sol. I-mix pa ni. dili ra gituyo na MI. Oh, lubię kinilaw. Surowa ryba. What kind of fish like last time? Tuna. Dili na maray si Maki. Tunchik. Ano siya, Power Ranger ba siya? Power Ranger. Para ba na siya rice mo? Power Ranger Black. Drink one. You don't drink at all? That's Only water for me. Na-cook, I'll get cook. What? Picture pa siya. Oh, dali cook. Picture. Jak zwykle fotosesja. Kuha ramy Chciałem tanan, wstawić co do Jess. internetu. Karo, pod. Okay. Ikaw na po. Zawsze udział ci zdjęcia są. Si Joey lagi. Hospital. Wala na abol. 1 styczeń. Właśnie publikuję dla was vlog z nowego roku. Nie wiem kiedy będziecie oglądali to, co teraz się nagrywa, ale to czas pokaże, wiadomo. Po obiadku, lody Ganun, no? i tak się czas spędza. 19:06. Sila, kinadaganan na guys. Butat sila. Sila. Kuya dahil nung hindi sa. Murag si nanay, ilay.